Witam Ciebie, Grzegorzu, po długiej nieobecności. Witamy wszystkich naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani hinduizmem. I witam. Witam Ciebie, Arturze, właśnie Ciebie i Twoich widzów, jak i widzów również na moim kanale Boska Energia, bo materiał pojawi się na obydwu kanałach. Ja niezmiennie nazywam się Gopikanta Das. Właśnie, żeby nie zapomnieć. Dzisiaj obiecywałem zrobić materiał o guru, ale prosiłeś mnie o wypowiedzenie się o Sai Babie, bo Cię ten temat interesuje trochę i pewnie nurtuje od wielu lat. Więc to będzie doskonały wstęp do tematu roli guru w hinduizmie, o czym porozmawiamy sobie wkrótce, w późniejszym terminie. A co do Sai Baby, to pojawiły się również i w komentarzach prośby o odcinek na jego temat. Tak? No także oddaję Ci głos, jeśli chodzi o Sai Babę. Ja tutaj będę Twoim giermkiem, będę wrzucał w razie czego. Tak, no i wtrącaj się tutaj ze swoimi wnioskami, bo Twoje wnioski są niezwykle cenne. Arturze, właśnie, a propos Twoich wniosków, to tydzień temu rozmawiałeś z Piotrem Cielebiasiem to znaczy tydzień temu w stosunku do momentu, kiedy nagrywamy ten materiał, a on się ukaże z opóźnieniem trochę, czyli już po 2 tygodniach od tej rozmowy z Piotrem Cielebiasiem i rozmawialiście o przyszłości nowej ogólnoświatowej religii, która to miałaby zastąpić wszystkie inne religie. Padło tam wiele interesujących stwierdzeń, które sobie zapamiętałem, bo było warto. A dzisiejszy temat też bardzo ściśle wiąże się właśnie z założeniem takiej ogólnoświatowej religii, bo ruch Sai Baby był w zasadzie taką próbą utworzenia takiej właśnie zupełnie nowej religii. Właśnie w połowie XX wieku w południowych Indiach powstaje pewne zjawisko społeczno-kulturowo i religijne, które nie wiadomo jak właściwie zakwalifikować. Ogólnie wygląda to jak jedna z form hinduizmu ze względu na zewnętrzny wygląd rytuałów, ogólny ryt filozoficzny i takie praktykowanie mantr w sanskrycie, jakie się odbywa zazwyczaj w hinduizmie, ale gdy się temu zjawisku przyjrzeć bardziej szczegółowo, to jest w tym sporo elementów zaczerpniętych na przykład z buddyzmu, bardzo dużo z chrześcijaństwa, co po wymieszaniu tego wszystkiego stanowi raczej typowy przykład New Age. I na dobrą sprawę to nie jest żaden hinduizm. Także ja wypowiadam się jako hinduista, jako Wajsznawa o czymś, co tylko zewnętrznie przypomina hinduizm. Ale do rzeczy. Dlaczego uważam, że nie jest to żaden hinduizm? Po prostu nie nauczymy się od Sai Baby ani historii wedyjskich, ani konkretnych mantr wraz ze znaczeniem i działaniem. Nie ma tam zaawansowanej jakiejś filozofii. Do tego dochodzi kult człowieka jako wcielonego Boga, awatara najwyższego Pana. Czy to słusznie, że nazwał się awatarem, to do tego dojdę później, ale oprócz kultu religijnego pojawiają się tam również szkoły, przedszkola, uniwersytety na wysokim poziomie, szpitale, podobno wyposażone na bardzo wysokim poziomie zachodnich klinik i zatrudniające naprawdę profesjonalną kadrę medyczną. Do tego orkiestra, chóry, zaplecze kulinarne, studio filmowe. Generalnie infrastruktura tej społeczności jest tak złożona, że aż trudno mówić, że jest to tylko i wyłącznie religia. No właśnie. Pokaż, Arturze, tutaj slajdy. Pierwsze 3 slajdy, 1, 2 i 3. Dobra, już wrzucam jedyneczkę. Tutaj mamy ten ciekawy obiekt. Sekundka. Tu mamy dwójeczkę. Tutaj mamy posiedzenie, zgromadzenie, dwójeczkę. I jeszcze będzie, panie kolego, trójeczka. To prawie jak Kapitol albo jak Watykan, wiesz. No, zgadzam. Tutaj mamy trójeczkę, o którą prosiłeś. Okay.
Tak, ten ośrodek, on się nazywa Prashanti Nilayan, jest w miejscu, zaraz powiem troszeczkę o tym miejscu. Natomiast to posiedzenie, to jak to nazwałeś, to jest tak zwany satsang, czyli jest tam taki zwyczaj, że w miejscu, gdzie zamieszkuje Sai Baba, to znaczy zamieszkiwał, bo on już odszedł, codziennie rano jest tak zwany darshan, który polega na tym, że w pozycji takiej siedzi się po turecku i w ogromnej grupie. Głównie te osoby są wszystkie ubrane identycznie, przynajmniej się starają. Przynajmniej ta grupa reprezentatywna wyznawców Sai Baby jest ubrana identycznie. No i oni czekają na wyjście Swamiego, na które on się bardzo często też spóźnia, ale się pojawia codziennie rano i te darszany wyglądają bardzo podobnie jeden do drugiego. Swami wychodzi, pozdrawia, przyjmuje jakieś listy, rozdaje proszek Vibhuti, który produkuje z własnych palców. Czy ja w to wierzę, że on takie cuda potrafi robić? No, jest to możliwe, ale do tego też dojdziemy. Właśnie, to jest taka samowystarczalna struktura, na czele której stoi guru, mistyk, jogin i jak najbardziej charyzmatyczny przywódca, zwany Satya Sai Baba. Pokaż, Arturze, slajdy 4 i 5. Już, chwileczkę. 4 będziemy mieli tutaj. Tak nasz bohater wygląda dnia dzisiejszego. I 5. Sekundka. Bo nam się z tą czupryną rozrósł troszkę. Tak. Mam nadzieję, że się zmieści. Na zdjęciu. Powiększę, to będzie 5. Nasz afro gość. To nawet powiem Ci, że moja żona jak rozpuści włosy, to tak ma podobnie, nie? No tutaj Bardziej on mi przypomina jak tym jedna z jego wyznawczyń nazwała go nawet, to znaczy porównała go do wokalisty Boney M. Akurat muszę sprawdzić, czy to akurat na wokalu był. No tak, on ten zaruby był akurat, natomiast on mi bardziej przypomina, wiesz co, jak w Barei Miś tym siedział w tym, wiesz, w kinie i mu tak włosy wyrosły, no nie? No i ostatnio dowiedziałem się właśnie, że ta fryzura Sai Baby, ona nie była do końca naturalna, bo kiedy zabezpieczono po jego śmierci jego prywatne pomieszczenia, znaleziono tam po prostu kilkanaście pudeł z lakierem do włosów. Także no ja też używam jakiegoś tam żelu, żeby te włosy tak nie były w nieładzie, no ale wiesz, nie używam lakieru na co dzień, tylko na jakieś szczególne okazje. Dobrze, skąd się ogólnie wziął ten cały Sai Baba? Urodził się jako Ratnakaram Satyanarayan Raju 23 listopada 1926 roku w rodzinie religijnych muzykantów w niewielkiej wówczas wiosce Puttaparthi w stanie Madras. Dzisiaj ten stan nazywa się Andhra Pradesh. Podobno młody Satyanarayan uczęszczał do szkoły iluzji, ale są to informacje niepotwierdzone, rozsiewane głównie przez ludzi wrogo nastawionych do Sai Baby. Podobno w wieku szkolnym bardzo ładnie śpiewał i oczarowywał kolegów szkolnych znajomością filozofii wedyjskiej oraz łagodnością swojego charakteru. Był po prostu bardzo grzecznym chłopcem, bardzo przyjaznym i chwalonym przez nauczycieli i podobno wyjątkowo dobrze się uczył. I zobaczmy teraz, jak ten Satyanarayan Raju wyglądał za lat swojej młodości. Slajdy 6 i 7. 6 wygląda tak. I 7 już władowuję. I 7 tak. No to te zdjęcia akurat są takie troszeczkę późniejsze, w wieku 18 czy 20 lat. Nie dotarłem do takich zdjęć typowo szkolnych, jak był nastolatkiem czy dzieckiem.
ale są takie zdjęcia, podobno gdzieś tam można wyszarpać z internetu. Co wiadomo na pewno, że w wieku 13 lat ten chłopiec ogłosił się inkarnacją pewnego mistrza z innej części Indii, żyjącego na przełomie XIX i XX, zwanego właśnie jako Sai Baba. I pokaż, Arturze, slajdy 8 i 9. 8 tak leci. Tutaj mamy tego mistrza. 8 i 9 mówisz, tak? 9. I 9. No właśnie, to jest ten oryginalny Sai Baba. To mistyk, taki nauczyciel i podobno też awatar. Żył on w biednej wiejskiej społeczności na zachodzie Indii, niedaleko Bombaju. I region ten słynął z wielu konfliktów między hinduistami a muzułmanami. Ten Sai Baba z Shirdi, bo właśnie tak się nazywała ta wioska, wymyślił, jak pogodzić zwaśnione strony i stworzył społeczność opartą na szacunku, tolerancji i zrozumieniu pomiędzy właśnie hinduistami i muzułmanami, i to działało. Szkoda tylko, że na bardzo ograniczonym terenie. Dzisiaj on ma też bardzo, bardzo wielu wyznawców w Indiach, ale do takiego zjednoczenia hinduistów i muzułmanów nie doszło ani na terenie Indii, ani w żadnej innej części świata. No szkoda po prostu. A byłoby fajnie, gdyby ludzie mogli żyć w harmonii. Później ta osoba będzie znana właśnie jako Sai Baba z Shirdi, a Satyanarayana Raju przybiera przydomek Satya Sai Baba. I ten człon właśnie Satya jest częścią jego oficjalnego imienia Satyanarayan, które w sanskrycie oznacza Satya, znaczy transcendentalna najwyższa prawda, a Narayan to jest imię własne, jedno z imion Pana Wisznu, czyli Boga Najwyższego. To są bardzo popularne imiona w Indiach i Hindusi dostają takie imiona teoforyczne na część właśnie wielu bogów, Boga, półbogów. I powiem to coś takiego, to nie tylko jest, sorry, że cię wejdę w słowo, nie tylko to jest w hinduizmie, no bo weź, że Oczywiście, że nie. masa chłopaków w Brazylii na drugie ma imię Jezus, nie? No Jesus. No Jezus mają. No tam chyba, że nie wiem jak się po portugalsku wymawia Jezus, ale tak, w Meksyku też panuje moda i co trzeci, co czwarty to jest Jesus. Jeśli z kolei byś wziął, wiesz, RPA, Południową Afrykę, to tam masa chłopaków ma Jozue przykładowo, z kolei Joshua, nie? Jozue, nie? Tak, to jest to samo imię, no właśnie. Ale ci powiem, jako tak na poprawienie humoru, poszedłem kiedyś do Rossmana i stała taka babka, i miała chyba 5 synów czy 6, nie? No i tak siedziała. No nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko to była chyba jakaś wielbicielka Biblii, bo te dzieciaki się tam wkurzały, biegały, coś tam, nie? No i jak biegały, to ona ich woła i mówi, do jednego mówi, Zachariasz, chodź tu. Do drugiego mówi, Jozue, chodź tu. Ja sobie myślę, co ona kuźwa, cały No Testament ja podejrzewam, że to mogła być rodzina Świadków Jehowy, bo oni dają właśnie dzieciom na imię właśnie jak takie bardzo często imiona ze Starego Testamentu. Mormoni z kolei dają z Księgi Mormona, ci powiem, bardzo często, nie? No, to jest zupełnie normalna sprawa. Imiona teoforyczne, tak? Świadkowie Jehowy mają takie imiona jak Noemi i jedna moja znajoma właśnie, która była świadkiem Jehowy, koleżanka dostała wezwanie na WKU, żeby się stawiła przed komisję wojskową, bo po prostu to imię brzmiało im na męskie. No i były z tego chocki klocki. Także Nataniel, jakiś Daniel, No wiesz, akurat jeszcze Jozjasz. dziwnie jest to, że niektóre imiona w niektórych państwach są męskie, a w niektórych są żeńskie. No bo weź sobie imię Sasza, tak? Tak, to prawda. Sasza to jest mężczyzna, a w Niemczech Sasza to jest kobieta, nie? Zgadza się.
Jest takich imion trochę. Dobrze, w każdym razie no, jest to też imię teoforyczne odnoszące się do najwyższego Pana, do najwyższej prawdy. Satya właśnie znaczy najwyższa prawda. No i teraz, gdy spotykamy Hindusów czy Nepalczyków, którzy wielbią Sai Babę, trzeba się dopytać, którego Sai Babę właściwie mają na myśli. No właśnie, trzeba wiedzieć, że Sai Baba propaguje taką specyficzną trójcę boskich postaci. Pokaż tą trójcę, Arturze, na slajdzie 10. Już. Proszę bardzo, to jest ta trójca, o której mówisz. Tak, widzimy tutaj aż trzech Sai Babów. Najpierw miała się pojawić osoba, która odeszła w 1918 roku. Ten właśnie Shirdi Sai Baba, o którym przed chwilą mówiliśmy, ten dziadek z siwą brodą i z takim jakby turbanem, chustą białą, owijającą czoło, który podobno przepowiedział swoje przyjście po 8 latach od odejścia, co wskazuje na rok 1926, rok narodzin Satyanarayana Raju. Tylko tak się składa, że biografia Sai Baby Shirdi o niczym takim nie mówi. Ja tutaj pokażę naszym widzom, znowu tutaj muszę ustawić tak, żeby to było ładnie w kamerze, przepraszam. Tak, to jest książeczka w języku polskim, którą znalazłem gdzieś w jednej z księgarni we Wrocławiu. Jest to biograficzna książka o Sai Babie Shirdi. Bardzo ciekawa postać, powiem Ci szczerze, i jakby zupełnie inaczej się patrzy na tę postać niż na Satya Sai Babę. Zupełnie jakby inne uczucia ona wywołuje, przynajmniej we mnie. Tak, ta biografia o żadnej takiej przepowiedni nie mówi, żeby Sai Baba Shirdi miał się odrodzić po 8 latach od jego własnej śmierci. Satya Narayan sobie właśnie raczej wymyślił taką przepowiednię, a ludzie uwierzyli, że taka przepowiednia była kiedyś przez Shirdi Sai Babę wypowiedziana. Klasyczny przykład produkowania właśnie przepowiedni już po fakcie. Co ciekawe, wyznawcy Sai Baby z Shirdi, a jest ich naprawdę sporo, nigdy nie akceptowali osoby Satya Sai Baby i jego koncepcji trzech wcieleń. Nie widzą wcale podobieństw i kontynuacji misji swojego guru w nowym awatarze z Puttaparthi, bo ta misja wygląda już zupełnie inaczej i nawet jej filozofia jest inna. Trzeci awatar spośród tej trójcy to jeszcze ciekawsze takie zjawisko, czego można było się spodziewać. To kilka lat właśnie po odejściu Satya Sai Baby pojawił się chłopiec, który twierdził, że jest Prema Sai Babą. Tak właśnie ma na imię ta trzecia postać, Prema Sai Baba, a zaraz po nim właśnie kilku następnych chłopców. I pokaż, Arturze, slajdy 11, 12, 13 i 14. 11. A 12 nie widzę, ale 13, 14. A, powinna tam być gdzieś 12. Ale wydaje mi się, że na 12 i 13 jest ta sama osoba. Nie jestem tego pewien, dlatego wkleiłem je obydwa. W każdym razie, jak nie masz 12. Nie ma sprawy, tu mamy 13. I będziemy brali 14. Mamy 14. No, po tych zdjęciach widać wyraźnie, że żaden z tych chłopców nie urodził się po 2018 roku. To jest aż nader oczywiste. Są oni dużo starsi. Na dodatek wszystkie te osoby, powiem Ci, urodziły się przed 2011 rokiem, co pokazuje, nie powiedziałem tego może wcześniej, Satya Narayan, czyli Satya Sai Baba, umiera w roku 2011. I tutaj też jest pewna kontrowersja, zaraz dojdziemy.
Co pokazuje właśnie, że wszyscy ci chłopcy są uzurpatorami w zasadzie i sobie tylko roszczą bycie tym awatarem, czy kolejną inkarnacją Satya Sai Baby. Można powiedzieć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale nie tak się pojawiają awatary Najwyższego Pana, a już na pewno przepowiednie nie działają wstecz. To jest świat materialny i rządzi się swoimi prawami. Jednym z tych praw jest czas linearny, kontinuum czasoprzestrzenne, więc kolejna inkarnacja raczej nie może się pojawiać przed śmiercią poprzedniej. Niestety żaden z tych kilku Prema Sai Babów nie został zaakceptowanych przez wyznawców Satya Sai Baby i żaden z nich ostatecznie nie przejął imperium swojego słynnego i bogatego poprzednika. A powiem Ci szczerze, że oprócz tych 3, których pokazałeś, czy miało być ich 4 w zasadzie, to jest jeszcze kilku następnych. I tutaj dopiero robi się ciekawie, dlatego no nie przejawiają oni jakichś specjalnych mocy boskich. Jeden z nich, ten środkowy, ubierający się na pomarańczowo, to jest taki typowy influencer, który się chwali motocyklami i drogimi samochodami oraz komórkami, telefonami komórkowymi wysadzanymi diamentami. Ja domyślam się, że może on mieć po prostu jakichś bardzo bogatych rodziców, bo jego kult nie jest aż tak rozwinięty, żeby po prostu go wiernie obdarowywali już takim bogactwem na tak wczesnym etapie, a oglądałem te filmy parę lat temu. Czy ja osobiście jestem wrogiem Sai Baby? Nie nazwałbym tego wrogością, ale na pewno jestem wobec niego daleko sceptyczny. Zdaję sobie sprawę, że ta opinia jest podyktowana moimi wisznuickimi poglądami, a wisznuizm, jak wiesz z naszych poprzednich rozmów, to jest monoteizm, co przybliża mnie mentalnie do chrześcijaństwa, więc i przeciętny chrześcijanin zrozumie mój punkt widzenia w tej właśnie materii. W wisznuizmie istnieje też również rozdzielność duszy indywidualnej i duszy najwyższej, co jest jedną z podstaw naszej filozofii, a u Sai Baby te sprawy wyglądają zupełnie inaczej, bo Sai Baba twierdzi, że nie tylko on jest Bogiem, ale każdy z jego uczniów, każdy człowiek może zrealizować sobie tą duszę najwyższą i stać się Bogiem, czyli takie poglądy trochę podobne do mormonizmu. Nie wiem, jak to się nazywa, chyba monizm. Można chyba to tak nazwać monizmem, że człowiek, dusza indywidualna staje się duszą najwyższą. W wisznuizmie jest to filozoficznie niemożliwe i są te sprawy bardzo odrębnie traktowane. Ale jest również spora grupa ludzi, którzy w osobie Satya Sai Baby chcą widzieć uosobienie cnót, właśnie wcielenie Boga i nie mają problemu nawet z łączeniem tego z chrześcijaństwem właśnie. Oczywiście taki wyznawca już nie jest typowym chrześcijaninem, tylko zwolennikiem filozofii New Age, bo to nie jest chrześcijaństwo. I filozofie New Age ogólnie akceptują osobę Jezusa jako część większej całości takiego planu Boga. Jedną z takich osób na przykład jest mój przyjaciel z Legnicy, który wprowadzał mnie w cały ten hinduizm prawie 30 lat temu i ezoterykę. Znamy się już 29 lat i ciągle się przyjaźnimy. Dzięki niemu trafiłem do Hare Krishna. Oczywiście w Hare Krishna nie zostałem, bo mi się tam nie podobało. Dzięki niemu też trafiłem na spotkanie taki satsang wrocławskiej grupy wyznawców Sai Baby i to też było już 28 lat temu, bardzo dawno temu się zetknąłem z tym kultem. No i ta osoba, ten mój przyjaciel, od dawna nas subskrybuje i twój kanał zarówno, jak i mój. I nawet dzisiaj ogląda, a nawet był konsultantem w przygotowywaniu się do tego właśnie materiału, jak i wielu poprzednich moich wywiadów i podcastów. Pozdrawiam serdecznie także kolegę i dziękuję za pomoc. Wiele osób, jeśli nawet nie traktuje Sai Baby jako żyjącego Bhagavana, awatara Najwyższego Pana, to przynajmniej traktują go jako
istotę taką nadludzkiej natury, na przykład jednego z tak zwanych rishich. Rishi to byli wędrowni mędrcy, mistycy i asceci o naturze ćwierćbogów, którzy w postaci ludzkiej przechadzali się niegdyś po ziemi, nauczając, dając przykład moralizatorski i mogli żyć tysiące lat tutaj na ziemi. Tylko że właśnie rishi opisani w wedyjskiej literaturze nigdy się nie starzeli ponad jakiś tam określony wiek. Nie stawali się niedołężni i nie musieli brać lekarstw. Życie Satya Sai Baby temu z kolei zaprzecza. Ostatnie lata tego mistyka to ogromna ilość tabletek, lekarstw, brak witalności i wózek inwalidzki. Po prostu zestarzał się jak każdy zwyczajny człowiek i zmarł z dość typowych powodów, które dotykają ludzi w podeszłym wieku. I tutaj, Arturze, pokaż nam na slajdach 15 i 16 ostatnie lata życia Saty Sai Baby. Już sekundka. Tutaj mamy 15, to już szopa troszkę inna. No, moja też się przerzedza. Ale nie będę łysy. Takie mam To geny. najważniejsze. 15, 16. Tu mamy 16, to już jest końcówka jego życia. Także tutaj można zobaczyć. Właśnie wygląda już bardzo słabo i nawet już nie mógł samodzielnie siedzieć. I tutaj pojawiają się kontrowersje wokół daty śmierci Sai Baby. Dlaczego właśnie przepowiedział ją na 2018 rok, a umarł 7 lat wcześniej, w 2011? Zwolennicy Baby tłumaczą ten fakt zbyt ciężką karmą, jaką swami był obarczony przez swoich wiernych, że taka jest rola guru. Guru w hinduizmie przejmuje karmę swoich wyznawców, swoich uczniów i tłumaczą tutaj jego wyznawcy, że ta karma była dla niego zbyt wielka do udźwignięcia. I ja tak, jak ja to usłyszałem, to mówię, naprawdę? Bóg najwyższy, źródło wszelkich nieskończonych energii, spotyka kamień, którego nie potrafi udźwignąć? No, innym tłumaczeniem przedwczesnej śmierci Sai Baby jest zły przelicznik kalendarza. Próbuje się wciskać ludziom, że hinduizm posługuje się kalendarzem księżycowym, co akurat jest prawdą, tylko że rok astronomiczny w takim kalendarzu tak samo ma 365 dni i 6 godzin. Przesunięcia dat i świąt dokonują się zaledwie o kilka dni, zarówno w przód, jak i w tył. To święta ruchome, tak jak i w katolicyzmie na przykład dzień wielkanocny, jest to święto ruchome, tak, bo też jest wyznaczany na podstawie kalendarza księżycowego. No ale te święta ruchome czy inne uroczystości i tak występują w każdym roku tylko jeden raz, w każdym roku astronomicznym. Nie ma możliwości przesunięcia takiego święta o kilka lat, więc i pomyłka w obliczeniach daty śmierci nie mogła dotyczyć kilku lat, a ewentualnie kilku dni w danym miesiącu. Sai Baba pozostawił po sobie ogromną spuściznę, zbudował w Puttaparthi ogromne imperium z datków odwiernych, choć nie tylko z datków, jak się potem okazało, ale dojdziemy też do kontrowersji finansowych. Puttaparthi jest dziś pełne szkół, ośrodków jogi, jak wspominałem, szpitali, domów, opieki i już nie jest tylko wioską, tak jak było wcześniej, a jest całkiem sporym miastem ukierunkowanym właśnie na kult tej właśnie jednej szczególnej osoby, Satya Sai Baby, nawet do dzisiaj. A w centrum tego wszystkiego jest ogromny ashram nazwany Prashanti Nilayam, którego zdjęcia widzieliśmy na początku naszej rozmowy. I ten ashram bezustannie rozbudowywano, by mógł pomieścić coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów. W latach 90. Arturze, kiedy Sai Baba był najbardziej sławny i na początku lat 2000 mogło tam się pomieścić aż 100 000 wyznawców przybywających na jakieś większe hinduskie święta. I wszystko przypominało imperium ojca dyrektora w Toruniu. Tak mi się to kojarzy. I było też, mi się wydaje, też podobnie finansowane.
takie centrum z pełną infrastrukturą działa na świadomość społeczną jak machina propagandowa, niewątpliwie. Ja tutaj wrzucę coś, kij w mrowisko, bo nie to, żebym był jakimś zwolennikiem ojca Tadeusza, bo mnie on Mhm. ani ziębi, ani grzeje, ale trochę powiem Ci szczerze, bardzo często irytują mnie teksty, że ojciec Tadeusz dostaje jakieś dofinansowanie. No skoro chłopina założył sobie na przykład szkołę wyższą, no to złożył papiery o dofinansowanie do szkoły wyższej. Nie ma sprawy. Skoro odnalazł źródła termalne, to dostał dofinansowanie na źródła termalne. No to przecież Zenek, Genek czy Kazek też se mogą otworzyć studia i czerpać na dofinansowanie. To czemu tego nie zrobił? No ale to nie są jedyne źródła jego finansowania i Nie, no doskonale o oczywiście, tym że nie wiesz. są jedyne źródła, ale tak samo, wiesz, no dyskusja na zasadzie takiej, że nie wiem, jakieś babcie mu przelewy robią albo spadki, albo nie wiadomo co. No a ile masz różnej maści ludzi, co na polityków durnych wysyłają? Tak samo, no. No niestety. Moja babcia też wysyłała na ojca Tadeusza, No. dopóki jeszcze żyła. Każdy, słuchaj, mówimy, że ojciec Tadeusz jest taki czy siaki, a zapominamy o Załęskim, który jest najbogatszym żebrakiem świata, tak? Jeździ po całym świecie i gada day, day, day. Od wszystkich day, day, day. I najlepiej, żeby wszyscy walczyli za tą biedną naszego sąsiada wschodniego i nie podnosi wieku poborowego. Najlepiej, żeby inni ginęli, a we wszystkich państwach ukry siedzą i chleją piwsko, nie? No. No zgadza się, jest No. pewna, Więc wiesz, powiem można, Ci szczerze, każdy można co dokonać lubi. pewnej gradacji tych celów i intencji Mm. i na pewno gdzieś te intencje religijne się plasują gdzieś pomiędzy. Są na pewno dużo bardziej nieuczciwi ludzie i dużo bardziej można by było ich skrytykować za dużo gorszą działalność. I ja też nie oceniam aż tak bardzo, chociaż no ojciec Tadeusz mi się generalnie nigdy nie podobał i Ja mówię, ja nie jestem jego zwolennikiem, czy coś tam, tylko wiesz, tylko ja jestem bardziej takim człowiekiem, który, no i ja już na przykład powiem Ci szczerze, wyzbyłem się w dużej mierze tego, co krąży w internecie, bo widzę, wiesz, powiem Ci szczerze, Grześku, głupotę ludzi, którzy są niedoczytani, nie wiedzą, a powielają memy na przykład. Kilka przykładów Ci poda tak szybciutko, na przykład pokażą, że nie wiem, żona Dudy pojedzie, załóżmy do papieża, będzie ubrana na czarno i powiedzą, o, ale się ubrała, ale się ubrała. No szkurna, na biało przy papieżu może ubierać się tylko głowa koronowana z domu katolickiego. Każda żona każdego prezydenta będzie ubrana na czarno. Ale to tumany tego nie wiedzą. Poza tym druga sprawa, pokażą, że nie wiem, Duda czy ktokolwiek inny, obojętnie kto, wszedł na cmentarz żydowski w Mytce. O Jezu, już Żyd i tak dalej. No nie, no bo jak pojedziesz do Krakowa, to bez Mycki cię w ogóle nie wpuszczą. Do widzenia w temacie. no to Takie są prawda, zwyczaje, do synagogi, i zasady się szanuje i ten, jak wejdziesz do meczetu, no to masz buty zdjąć, jak tak. wejdziesz w buciorach, to ci to łeb stracisz i tyle Jak w wchodzisz do temacie. synagogi, nawet w niektórych synagogach rozdaje się po prostu takie Oczywiście, mycki, żeby sobie nałożyć na głowę, oczywiście, bo ale to ja to jest wiesz, ja to zwyczaj specjalnie religijny. mówię. Powiem Ci tak, ja to specjalnie mówię, bo powiem Ci uczciwie, ja nie jestem jakimś tam, nie wiem, zwolennikiem czy przeciwnikiem ojca Tadeusza, bo mnie on ani ziębi, ani grzeje. Tylko po Mhm. prostu jestem gorącym przeciwnikiem głupoty i idiotyzmów ludzkich i powielania, wiesz, memów różnej maści, nie mając kompletnie bladego pojęcia, dlaczego ktoś jest tak ubrany w otoczeniu papieża, albo dlaczego ktoś ma myckę na głowie, albo coś i tak dalej, nie wiesz. No właśnie, żeby kogoś chwalić, to trzeba wiedzieć, za co chwalić. Żeby kogoś krytykować, to też trzeba mieć jakieś wyraźne powody i dowody. No. Dlatego moja opinia jest taka troszeczkę wyważona. Ja nie jestem jakoś specjalnie wrogiem, chociaż sympatykiem Sajbaby też nie jestem. A właśnie mówiliśmy o tej pełnej infrastrukturze Prashanti Nilayam, które działa właśnie moim zdaniem jak taka machina propagandowa, kreująca obraz takiego opiekuńczego tatusia i dobroczyńcy ludzkości. I o to pewnie też chodziło ojcowi Tadeuszowi. Oprócz ośrodka Prashanti Nilayam w Puttaparthi są jeszcze dwa takie wielkie centra, chociaż jest podobno jeszcze dwa następne, czyli jest ich razem 5.
No i jedno nazywa się Brindavan. Usytuowane jest niedaleko Whitefield. Właśnie to mnie dziwi, że w Indiach jest taka typowo amerykańska nazwa miejscowości. Znajduje się to w stanie Karnataka i kolejne o nazwie Sai Shruti Ashram znajduje się w Kodaikanal w stanie Tamil Nadu, czyli bardzo daleko na samym południu Indii. Sai Baba był mecenasem kultury, nauki i medycyny, czym zaskarbił sobie sympatię Hindusów, ale z drugiej strony przykleiło się do niego też sporo pomówień, nie tylko o oszustwa. Chodziło o podejrzane finansowanie, kontakty z mafią, pranie brudnych pieniędzy. Po śmierci Sai Baby w jego rezydencji, oprócz tych lakierów, o których mówiłem, znaleziono też dziesiątki kilogramów złota, setki kilogramów nawet srebra i sporą ilość pieniędzy w dolarach i w rupiach indyjskich. Kolejne wątpliwości budziły też tanie sztuczki nazywane cudami, możliwe do wykonania nawet w warunkach domowych przez osobę szkoloną w sztuce iluzji. I fałszywe też przepowiednie, zdemaskowane przez teologów, oczytanych panditów w literaturze wedyjskiej, którzy potrafili takie przepowiednie zdemaskować po prostu. Pojawiły się również liczne oskarżenia o tak zwany zły dotyk stosowany na nieletnich, żeby oczywiście nie używać tutaj słowa na P. Lecz te oskarżenia, jak i wszystkie inne, spotkały się niestety ze społecznym milczeniem. Nie znalazł się żaden prokurator, który powinien przyjrzeć się tej sprawie. Wszystko z powodu popularności tego guru i setek tysięcy jego zwolenników, którzy stali za nim zawsze murem. A było wśród nich również i sporo oficjeli, wysoko postawionych polityków, urzędników i wpływowych oligarchów z Indii, a także z innych krajów. Zresztą wyobraźmy sobie, jakby się skończyła próba aresztowania osoby, która jest wiecznie otoczona tysiącami swoich wiernych wyznawców, tym bardziej takich wyznawców, którzy widzą w nim najwyższego Boga. Powstało też mnóstwo filmów obnażających naturę tych tak zwanych cudów materializacji. Oglądałem ich sporo we wcześniejszych latach. Nie mówiłem wcześniej, ale Sai Baba właśnie na tych porannych darszanach produkował najczęściej proszek z palców. Ten proszek się nazywa Vibhuti, biały popiół. Z tych cudów również był znany Shirdi Sai Baba, ten żyjący w XIX wieku. On też był znany z produkowania takiego proszku z palców. Cuda podobno robił dużo większe Shirdi Sai Baba, ale mówimy o Satya Sai Babie, który również oprócz tego proszku produkował czy materializował, manifestował w rękach pierścionki, łańcuszki i inną biżuterię ze złota czy szlachetne kamienie. Filmy te sugerują właśnie te o których mówiłem. Oglądałem sporo takich filmów we wcześniejszych latach, ale poznikały niestety z internetu w tajemniczy sposób. I te filmy właśnie pokazują, że Satya, dokonując materializacji, robi wiele podejrzanych ruchów ręką. Jego dłoń co jakiś czas sięga pod koperty z listami, do kieszeni lub podawane mu są przez asystentów różne przedmioty, mające po prostu odwrócić uwagę widzów. Jeden z bardziej spektakularnych cudów, urodzenia z jego ust złotego jajka, też wiąże się z wielokrotnym zakrywaniem ust chusteczką. I to te właśnie momenty są okazją do włożenia właśnie sobie tego złotego jajka niepostrzeżenie do ust, kiedy usta są zasłonięte właśnie tą chusteczką. Tak na marginesie dodam, że to jajko to tak zwany Lingam Hiranyagarbha, który jest rzekomo całym zamieszkałym wszechświatem z miliardami planet i trylionami żywych istot. I załóżmy, że jest to prawda. Tylko że stworzenie takiego zamieszkałego wszechświata w takiej zminiaturyzowanej formie to bardzo odpowiedzialna rzecz i nie należy takiego obiektu dawać w prezencie któremuś ze swoich wyznawców, żeby mógł go sobie postawić na półce jako pamiątkę. A tak się właśnie stało. Sai Baba urodził kilka takich złotych jajek i wszystkie je rozdał w prezencie swoim
wiernym wyznawcom i one po dzisiejszy dzień stoją na półkach i ozdabiają domy tych właśnie wyznawców. W ostatnich 3 latach na YouTubie i TikToku pojawiło się setki shortów filmowych, gdzie magicy demaskują sztuczki ze znikającymi i pojawiającymi się przedmiotami. W obecnych czasach żaden Harry Houdini, Uri Geller czy David Copperfield nie zrobią już żadnego wrażenia. Skończyła się po prostu era tego rodzaju magii scenicznej, a te rzekome cuda Sai-Baby właśnie wyglądają na takie proste do wykonania triki. A skoro są proste do wykonania, to i pewnie są proste do zdemaskowania, co właśnie pokazują różni magicy, aczkolwiek nie widziałem żadnego magika, który by robił dokładnie takie sztuczki jak Sai-Baba. Być może napiszę do tych twórców internetowych, żeby urodzili takie złote jajko, żeby wyprodukowali z palców proszek, czy zamanifestowali jakiś złoty pierścień. Podejrzewam, że jest to możliwe. Tak jak mówiłem, większość tych sceptycznych i krytykanckich filmów o Sai-Babie zniknęła z internetu, a pozostały jedynie te wyprodukowane przez zwolenników Swamiego, gloryfikujące jego boskość i mistyczne moce. Ale nie zapominajmy, że w Indiach jest i było wielu joginów, mistyków, którzy rzeczywiście posiadają różnego rodzaju nadprzyrodzone zdolności, a pisma wedyjskie dostarczają opisów, w jaki sposób je można uzyskać, takie moce. I nie trzeba być wcale żadnym bogiem. Wystarczy być joginem, praktykować jogę, wypowiadać mantry rytualne i składać ofiary półbogom. I chociaż nie mam zdania, czy niektóre z tych mocy akurat nie były prawdziwe, dopuszczam taką ewentualność w stosunku do Sai-Baby, to jednak wielu z tych opisywanych mistyków miało moce dużo bardziej spektakularne niż umiejętności Satya Sai-Baby. Zbliżamy się do końca powoli. Też również pojawiały się przypadki uleczeń i niektóre podobno bardzo spektakularne, natomiast nie są one nagrane i ich dokumentacja też jest bardzo słaba. Przypadki uleczeń zdarzały się w Prashanti Nilayam i w innych ashramach Sai-Baby i miały one być potwierdzeniem już nie tylko mocy mistycznych, ale wręcz właśnie boskości Sai-Baby. Tylko że aby ktoś mógł być uleczonym, musiał bezwzględnie uwierzyć w jego boskość. Brak wiary automatycznie dyskwalifikował pacjenta jako kandydata do uleczenia. Podobnie też pewnie znasz sprawę, brak wiary jest bardzo wygodną wymówką pastorów cudotwórców, głównie z kościołów zielonoświątkowych, którym często nie udaje się uzdrowić chorego. Ale czy tak uzdrawiał Jezus? Ewangelię znam, mówią, że na 10 uleczonych trędowatych podziękował mu zaledwie 1, bo tylko 1 z nich wrócił do Jezusa, żeby mu podziękować. Czy córka Jaira musiała uwierzyć, żeby Jezus ją wskrzesił? No nie, bo nie żyła. Czy Łazarz, na przykład, przyjaciel Jezusa, leżący od 4 dni w grobie, musiał najpierw uwierzyć w zmartwychwstanie, żeby ożyć? Też oczywiście nie. Czy Jezus kiedykolwiek nakazał swoim uczniom uleczać tylko tych, którzy już mają silną wiarę? Na przykład uleczajcie tych, którzy wierzą w Jezusa z Nazaretu, a reszta to niech się użera z NFZ-em. Ze względu właśnie na ograniczony czas, Arturze, i konwencję naszych spotkań, przerwiemy tutaj, by powrócić i dokończyć ten temat w najbliższej przyszłości. Bo tu jeszcze jeden taki włochacz na zakończenie został, nie wiem czy... A to go pokażemy w następnym odcineczku już, tak? Aha, Bo dobra. to jest naśladowca Sai-Baby, ale pokażemy go. Pokażemy go w następnym odcineczku, jak będziemy kontynuować ten nasz temat, a powiem w następnej drugiej części trochę więcej o moich wątpliwościach w stosunku do osoby Satya Sai-Baby. Powiem też również, jak rozpoznać prawdziwego awatara Wisznu i jak odróżnić prawdziwe duchowe przebudzenie od takiej zwyczajnej płytkiej wiary. Oraz powiem, że duchowość to nie jest to samo co religia.
Arturze, powiedz, jaki jest stosunek twój do bohatera dzisiejszej rozmowy? Powiem ci, że trudno mi się wypowiadać, bo ja się nim zbytnio nie zajmowałem, ja to powiem uczciwie. Wiesz, no trudno mi się, ja już takich cudotwórców widziałem masę, a No ja zwłaszcza też. wiesz, już jak prześledziłem wszystkie, powiem ci szczerze, artykuły praktycznie z pierwszej połowy XIX wieku ze Stanów Zjednoczonych, jak szukałem kwestii dotyczących mormonizmu, to tam też były artykuły na temat Josepha Smitha, który chodził po jeziorze i tak dalej, niczym Jezus, nie? Koniec Mhm. końców on chodził po palach, jak w tym dowcipie, że wiesz, nie? Nie tędy głupcze, nie tędy. No bo potem się okazało, że właśnie on chodził po palach niby. Te jego machlojki różnej maści wzięto i jakoś odsłoniono. Tak, wspominałeś o tym w naszej chyba bodajże pierwszej rozmowie. Poza No tym ale też jest prawda, powiedz. że wiesz, ja ci powiem tak, mówisz, czy ktoś by potrafił urodzić złote jajko, no nie? No Mhm. jeśli Copperfield robi to, że lokomotowa znika, nie, no to wiesz, przy czym ja nie mam kompletnie pojęcia, jak to jest zrobione. To czym jest złote jajko przy No takiej to jest lokomotywie, ban, nie? to jest po prostu banał. Ja na przykład jestem fanem takich dwóch iluzjonistów, oni puszczają rolki na YouTubie, powiem ci, oni w karty grają. No jak oni Mhm. ci pokazują, że normalnie na twoich oczach ta strona druga kart jest niebieska i oni pstrykną, jest czerwona na przykład. No dokładnie takie filmy z TikToka miałem na myśli, bo ja ich oglądam całkiem sporo dziennie No, i subskrybuję takie kanały właśnie z chęci zobaczenia przynajmniej jednej takiej sztuczki Sajababy. Tylko jednego takiego magika widziałem, e, który z ust wypluwał serię piłeczek ping-pongowych, co bardzo może przypominać ten cud Sajababy. mhm. I tych piłeczek było kilkanaście i nie wiadomo, kiedy on je zdążył włożyć do tych ust. No tak, tak. Ale wypluwał po prostu ich ogromną ilość i to było no, dosyć niesamowite. Przynajmniej ciekawie to wyglądało na filmie. Arturze, czy to, co przedstawiłem na temat Sajbaby, zmieniło jakoś twój pogląd w stosunku do tego, co już o nim wiedziałeś? To znaczy nie, ja mówię, ja nim aż tak dogłębnie się nie zajmowałem Sajbabą, no nie, tak dogłębnie, natomiast ja o nim miałem takie, no mniej więcej, wiesz, zdanie, jak mówię, no różne rzeczy są widoczne. Iluzja istniała, wiesz, w dawnych wiekach, nie? No, ja pamiętam jeszcze za czasów, kiedy on żył i funkcjonował, głosił, nauczał. Mój stosunek był do niego ambiwalentny. Niech sobie robi to, co robi, niech tam propaguje ten pokój, miłość i bezpieczeństwo na całym świecie. Jeżeli komuś odpowiada tego typu duchowość, jak najbardziej, jeśli stanie się przez to lepszym człowiekiem, to proszę bardzo. To taki sam stosunek mam do wszystkich innych religii. Jeżeli to komuś pomaga, jeżeli to wpływa na to, że ktoś się staje lepszym człowiekiem i lepiej można z nim porozmawiać, no to czemu nie? To jestem w stanie porozmawiać z ludźmi z każdej dosłownie religii, no i przykładem jesteś chociażby ty. Hmm. Okej, dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Tak jak mówimy, tak jak ty zapowiedziałeś, będzie jeszcze kolejna część. Także zapraszamy, ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Co na ten temat myślicie? Zaglądajcie na kanał Grześka, bo tam też możecie go spotkać i wiele ciekawych informacji znaleźć. No i do następnego razu. Dziękuję Arturze, radę.